Cześć, kochanie. Ojej, ona chyba poluje na tę pszczołę. O Jezus Maria, to było brutalne. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moją grudniową podróż na słoneczną i tropikalną Martynikę. Martynika jest jedną z wysp karaibskich i jest departamentem zamorskim Francji, dlatego mówi się tam tak naprawdę tylko i wyłącznie po francusku. W związku z tym, że nagrałam bardzo dużo materiału, ponieważ nie wiem kiedy i czy kiedykolwiek jeszcze uda mi się wyjechać poza Europę, to podzieliłam ten wyjazd na takie 2 odcinki. Jeden bardziej taki podróżniczo-turystyczny, a jako drugi taki rekreacyjny, oglądanie raf koralowych. No i mój pierwszy w życiu scuba diving. Także zapraszam Was w podróż na Martynikę. Zacznijmy od tego, że na wyjazd mnie i moją przybraną siostrę Alicję zabrali nasi rodzice. Ponieważ ciocia, czyli żona mojego taty i mama Alicji, kończyła 50 i po prostu zamiast organizować wielką imprezę na jakiejś sali dla całej wielkiej rodziny, postanowiła wydać te pieniądze na wycieczkę do ciepłych krajów. No i oczywiście ciężko, żebym nie przyjęła takiej propozycji, tym bardziej, że nigdy nie byłam po tamtej stronie świata. No i timing też był świetny, bo idealnie zgrało mi się to z pomysłem na vloga. No i też był z nami nasz wspólny brat i rodzone dziecko naszych obojgu rodziców, ale od razu podkreślę, że nie pozwolili mi kręcić ich twarzy, więc jedyną osobą, którą ewentualnie pokażę, będzie Alicja. Wyruszyliśmy z lotniska Chopina w Warszawie, no i zdążyliśmy się z tatą pokłócić o to, że nie można kręcić filmów na terenie lotniska. Mieliśmy przesiadkę na lotnisku w Paryżu, gdzie spędziliśmy sporo czasu, bo to było aż pół dnia, dobre kilka godzin. Także zdążyliśmy się przez ten czas wyspać, poczytać książki, no i też znowu się pokłócić, tym razem o jakieś ideologiczne sprawy. Jak wsiedliśmy do samolotu bezpośrednio na Martynikę, to było już spokojniej, choć no ja się trochę stresowałam, bo tak jak mówiłam, nigdy aż tak długo i daleko nie leciałam. Ale z drugiej strony byłam też podekscytowana, no bo jednak był to lot innym typem samolotu niż leciałam kiedykolwiek do tej pory. Pod spodem samolotu i na jego przodzie były umieszczone kamery, a że każdy z nas miał swój ekranik, to można było obserwować na żywo m.in. start samolotu. Ale też w trakcie trasy można było podejrzeć, gdzie dokładnie znajduje się samolot i jak wygląda trasa. Jak już wylądowaliśmy szczęśliwi, ale zmęczeni, jak widać zresztą na tym nagraniu, mogliśmy wreszcie odetchnąć i pooglądać widoki, które były niezwykłe.
To, co nas zaskoczyło, to bardzo zmienna pogoda, bo albo lało taką taflą wody, albo prażyło słońce tak mocno, że nie dało się wytrzymać. Ale ktoś miejscowy nam powiedział, że to taka specyfika tej wyspy, że przez 2 godziny praży słońce, a potem przez 15 minut pada deszcz. I tak w kółko. Po chwilowym odpoczynku poszliśmy na spacer po naszych okolicach, ale no daleko nie zaszliśmy i okazało się, że tak naprawdę wszędzie można raczej dojechać niż dojść na piechotę, chyba że środkiem ulicy, ale no raczej nie jest to zbyt bezpieczne. No i oczywiście po drodze złapał nas deszcz, więc w powrotną stronę szliśmy mniej entuzjastycznie. Ale nawet jak padał deszcz, to mieliśmy co robić, szczególnie, że mój 6-letni brat wszystkich wyciągał ciągle do zabawy, nawet gdy chcieliśmy odpocząć chwilę w ciszy. No, że ja w sumie lubię dzieci, no szczególnie kocham brata, to z chęcią w większości przypadków wyręczałam rodziców, gdy musieli gdzieś podjechać lub po prostu chcieli odpocząć. No i jak widać na nagraniu mieliśmy tam ping-ponga, Monopoly, co prawda Monopoly było po francusku, ale od czego mamy czata GPT? No to jest karta zwolnienia z więzienia. Jak był w więzieniu, to chyba będziesz miał kartę. Zobaczymy, co tu jest napisane. Zostajesz zwolniona z więzienia. Tę kartę można zachować do momentu jej użycia lub sprzedaży. Czy to jest twoja karta? Po przeczekaniu deszczu poszliśmy na miejscową plażę, która mieściła się 2 minuty samochodem od naszego apartamentu, żeby sobie pochillować. No a Alicja przez większość czasu czytała książki. No i tak mniej więcej minął nam pierwszy dzień. Następnego dnia z samego rana pojechaliśmy zwiedzać miasteczko Najbardziej podobało mi się tam to, że oni mają bardzo dużo przepięknych murali i wszystko jest takie barwne, kolorowe, żywe. Takie w moim stylu. W dużej części to wszystko wygląda na bardzo ubogie, ale no, ma to swój klimat.
Po drodze natrafiliśmy jeszcze na forty. No i tak naprawdę to by było na tyle z tego dnia. Był dosyć krótki. Następnego dnia z rana pojechaliśmy na plażę, ale oceaniczną, bo nasza była morska. No i też pracowaliśmy między innymi na tej plaży. Ale oczywiście też zdążyliśmy pokąpać się w oceanie. I oczywiście też był czas na zwykły odpoczynek. Po drodze do Le François pooglądaliśmy sobie piękne widoki przez okno w samochodzie. No i poszliśmy zwiedzać konkretnie miasteczko. Byłam pod wrażeniem przepięknych, małych, kolorowych domków. No i w międzyczasie wycieczki poszliśmy oczywiście też coś zjeść, żeby mieć potem siłę na dalsze zwiedzanie. No, domki są ubogie, ale przecudne. W sensie mają swój wspaniały, kolorowy klimat. No i oczywiście też chodziliśmy dookoła i oglądaliśmy roślinność, która była niezwykła, totalnie wpasowywała się w moje gusta. Cześć kolego, a co ty tu robisz? Jaki ładny zielony ten kolega. No usiadł mi na rzeczach i sobie nie przeszkadza zupełnie. No, a ten kolega właśnie sobie znalazł się w moim pokoju wieczorem, ale jak w nocy zaczął mi wyć, to myślałam, że szlak mnie trafi. A jak już mowa o zwierzętach, to następnego dnia zaczęliśmy od śniadania w restauracji, gdzie jadł z nami żółw. Biedny się zestresował i nie może zjeść. Wszystkie domki mają takie urocze. I poszliśmy zwiedzać, które było najbardziej turystycznym miasteczkiem i w którym pierwszy raz od początku wyjazdu widzieliśmy białych ludzi, ponieważ ludność miejscowa na Martynice właściwie składa się niemalże z samych osób czarnoskórych. Widzieliśmy chyba tylko jednego białego miejscowego. Później natknęliśmy się na gruzy budowli po katastrofie w 1902 na Martynice.
Potem zwiedzaliśmy też muzeum tej katastrofy po wybuchu wulkanu w 1902 roku. No i podczas właśnie tego wybuchu wulkanu prawie wszyscy mieszkańcy miasta zginęli. To było około 28 000 osób. I niesamowite jest to, że w tak dobrym stanie zachowały się niektóre przedmioty tutaj pokazane. No i najbardziej tak naprawdę poruszające było to, że były wypisane wszystkie nazwiska wszystkich osób, które zginęły. Ruiny teatru. No a nad ruinami była impreza. A impreza trwa w najlepsze. Później pojechaliśmy jeszcze na plażę, a właściwie to szukaliśmy tej plaży i chcieliśmy pojechać skrótem. Natomiast doszliśmy do wniosku, że ten skrót nie jest najlepszy po tym, jak trasa zaczęła być niemalże pionowa. No i też okazało się, że żeby dojść do plaży trzeba przejść właściwie całą dżunglę, co akurat było fajne. Jesteśmy w prawdziwej dżungli i szukamy plaży. Wyłączę na chwilę muzykę, żebyśmy posłuchali strumyk. To jest najpiękniejsza droga, jaką spotkaliśmy w trakcie całego wyjazdu. Wow. Idziemy dalej przez dżunglę. No, a ja na plaży później pisałam sobie piosenki, a oni sobie pływali. No, oni poszli pływać, a że ja mam już dość pływania po wczoraj, to żyję sobie pod kamieniem jak zawsze. I sobie piszę piosenki na plaży. Klimatycznie bardzo fajnie do pisania. Polecam. Cały kolejny dzień to był tak naprawdę dzień na pracę. Także ja od rana właściwie kręciłam reklamę UGC, a Alicja gdzieś tam sobie obok pracowała na laptopie. No a wieczorem druga praca, czyli Stargaze. Ale był klimacik. Zresztą sami posłuchajcie. I tak wiem, praca w wakacje nie wygląda dobrze, ale szczerze mówiąc, ja i tak pracowałam tam najmniej ze wszystkich. Oni właściwie pracowali prawie codziennie. Także ja przy nich i tak czułam się jak alien.
No a następnego dnia, czyli przedostatniego, no to wycieczka na katamaran i właśnie scuba diving i pływanie, ale to już w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia. I na sam koniec zostawiam Wam kotka z Martyniki.